Właśnie odebrałem testówkę 800 DE. Szkoda dostać jakiś mandat na testówce jeszcze. O, proszę bardzo, jaki rydwan. Sprzedawać czy nie sprzedawać? To pytanie ostatnimi czasy chyba pojawia się najczęściej w mojej głowie. Zatem wsiadam na motocykl, kierunek Czechowice-Dziedzice. Umówiony jestem na jazdy nowym modelem Suzuki 800 w wersji DE. I od razu Ci powiem, mój drogi mototrekerze, nie znajdziesz tu żadnych specyfikacji technicznej. W tym filmie pojawią się tylko i wyłącznie moje subiektywne przemyślenia odnośnie motocykla Suzuki 800 DE, którego będę ujeżdżał. Czy mi się spodoba, czy mi przypasuje, być może nie. Jakie są jego plusy i minusy, ale tylko i wyłącznie w moich odczuciach dowiesz się z tego filmu. Nie wiem, jak ja wczoraj sprawdzałem tą pogodę, bo widziałem tam słońce. Tymczasem jest 10 stopni, pizga kosmicznie, a ja jeszcze w dżinsach. Jest walka, jest. Właśnie odebrałem testówkę 800 DE i powiem wam, że kurde, to jest całkowicie inny motocykl niż mój. Ale to tak całkowicie. Już pomijam fakt, że tak naprawdę dostałem go w moim chyba ulubionym malowaniu. Bo to najlepsze malowanie moim zdaniem tego egzemplarza. Natomiast ja sobie jeszcze muszę lusterka tutaj poprawić trochę. Lecimy przez centrum Bielska. I tak, to co zwróciło moją uwagę, to przede wszystkim tak, siedzi się jeszcze wyżej niż na moim. Manetka gazu reaguje bardzo, mam takie wrażenie, że nerwowo. Ale on też dużo bardziej się zbiera. On ma większego kopa niż mój. Wyświetlacz mega fajny, czytelny. Ten motocykl sprawia wrażenie takiej lekkości, że on jest po prostu dużo lżejszy, taki zgrabniejszy, sprawniejszy niż mój. Silnik jest taki, nie wiem czy silnik, czy to manetka, daje wrażenie takiej bardzo dużej narowistości. On tak jakoś szarpie. Niemniej trakcję mam teraz ustawioną na 2, mapę A, ABS 1, czyli mam nadzieję, że najmocniejsza. Ja widzę, że on chyba tak jak we wszystkich motocyklach jest. 1, 2 ma przyblokowaną. Takie mam przynajmniej wrażenie. I później już ma dostępną tą całą moc chyba od 3 biegu. Natomiast no czuć taką, kurde, no narowistość. No, popatrzcie, jadę 60 na godzinę na 5 biegu. Dodaję gazu. On trzęsie, ale startuje jak rakieta. Dla mnie jest chyba tutaj za mały ustawiony luz na gazie, bo minimalny ruch ręką i... Dobra, więc lecimy przez centrum Bielska. Pozdrawiam wszystkich bielskich. Jest bardzo fajna, szeroka kierownica. I ta pustość tego wszystkiego, czystość, przejrzystość, że nie jest to zawalone jakimiś plastikami. Jestem ciekaw, jak on się będzie sprawował tak naprawdę. No, ten silniczek jakoś tam chodzi w miarę. Jest to generalnie druga moja przejażdżka takim brand new motocyklem, no prawie nowym. Bo teraz tak, ten motocykl ma tutaj przejechane 11 000. 11 000.
No i wygląda bardzo ładnie. Te lusterka mimo innego kształtu to nawet sporo w nich widać. Natomiast to, co daje się odczuć tutaj na pewno, to, że on chce jechać. On chce być kręcony. On to lubi. Bardzo mi się podoba ten wyświetlacz. Jest bardzo czytelny, wyrazisty. Nie świeci co prawda dzisiaj jakoś specjalnie słońce, natomiast no, ma on ten urok. Jest taki prosty, minimalistyczny, tak jak lubię. 800DE, którą jadę, ma również quick shifter w górę, w dół. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował, ale to już się, jak już opuścimy to miasto, bo to tutaj chyba nie ma sensu tego używać. Chociaż wchodzi całkiem przyjemnie, a tu jakieś kamienie. Przyzwyczajony jednak jestem do tego sprzęgła. To, co jeszcze mi się tutaj, no nie wiem czy podoba, ale co na pewno zwróciło moją uwagę, to to minimalistyczne również podejście tutaj. Tych przycisków jest stosunkowo mało. Także zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dobra. Na pewno on przy właśnie takim przyciskaniu się w korkach mam wrażenie, że jest jakby stabilniejszy. Nie wiem, czy to przez to duże koło z przodu. Nie chcę tu też szaleć, wiecie. Szkoda dostać jakiś mandat na testówce jeszcze. O, proszę bardzo, jaki rydwan. Nie umiem jeszcze trafiać kciukiem w ten migasz. Tak od razu. Dobra, już wiem, że ten quick shifter to jest dobry bajer. Podoba mi się jego praca w górę przynajmniej. Przy hamowaniu on również nie ma tendencji takich aż jak mój do jakiegoś nurkowania wielkiego. Jeśli chodzi o wysokość, to śmiało dotykam swobodnie dwoma całymi stopami. Jeszcze muszę stanąć i zobaczyć, jak tą szybę daje się wyżej troszkę. Na pewno wszystko mi wali teraz w kask. Prosto w kachol. Korpus czuję, że mam osłonięty. Nie no. Przyspieszenia absolutnie nie będę porównywał, bo jest to całkowicie inna bajka. To jest kompletnie inny motocykl. I tak jak wcześniej podobała mi się praca mojej fałki, która no całkiem fajnie pracuje. No już się przyzwyczaiłem do tego, to ten dla mnie to jest po prostu szatanem. To jest szatan. Szatan w czystej postaci. No. Więc tu spokojnie sobie skoczymy w kierunku Szczyrku i sprawdzimy, co do zaoferowania ma ten sprzęt. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest ono stosunkowo twarde, ale mam takie odczucie, że jakbym był przyklejony do tej nawierzchni.
Ciężko mi jest jeszcze cokolwiek powiedzieć, wiecie, ja też nie jestem osobą, która zrobi 2 kilometry albo ma coś nowego od jednego dnia i już o tym będzie książki pisać i brzydko mówiąc farmazony pociskać, no bo co to jest zapoznanie, co to jest? To tak naprawdę dzisiaj jazda to jest zapoznawcza z tym motorem. Zapoznawcza, czy my się polubimy, czy będzie wygodnie. Hamulce też jakby działały troszkę lepiej niż u mnie. Nie no, troszkę to oczywiście, wiecie, tutaj ja się nabijam, no to jest kompletnie nowy motocykl. Tu wszystko działa 200 razy lepiej niż w moim. Dlatego nie ma sensu go absolutnie porównywać do 20-letniego DL-a, bo nie. Tutaj, żeby zrobić jakiś miarodajny ten test, a właściwie żeby zrobić takie miarodajne porównanie tego, co ewentualnie by mi odpowiadało, by mi się podobało, czym chciałbym zastąpić moją 650, to trzeba zestawić parę podobnych motocykli. Tutaj, jeśli porównuję tego, to musiałbym go zestawić pewnie z Tigerem 800, z BMW 850, z Tenerką chociażby, bo o ile Tenerkę widziałem, to na Tenerce nie jeździłem i wtedy będę miał jakiś punkt odniesienia. Ja w moim DL-u mam 60 coś koni, tutaj jest 90, tak, więc to przynajmniej z tego co pamiętam. Przy takim skręcaniu i przy takiej zabawie to co czuć, to mam wrażenie, tak jakby ten motocykl był taki filigranowy. Pomimo tego, że on jest wyższy od mojego DL-a, to nie wiem, czy przez środek ciężkości, który jest tu umiejscowiony, nie mam pojęcia, czy wyżej, czy niżej. W każdym razie ten środek ciężkości sprawia, że bardzo fajnie się tym motocyklem, bardzo fajnie się go kładzie. Bardzo fajnie czuję, że nad nim w większym stopniu panuje, tak? I ten quick shifter. Zwrócono mi uwagę, że on najlepiej działa od trzeciego biegu w górę. No faktycznie, z 2 na 3 czuć takie większe szarpnięcie, natomiast później już 3, 4, 5, 6 on po prostu sobie zmienia te biegi i to jest petarda. Wydaje mi się, że dla mnie, jako dla osoby, która ma 1,87 m wzrostu, to pozycja, jaką ja tutaj mam przybraną, czyli całkowicie inny kąt kolan, bo siedzę wyżej. Kierownica jest również wyżej. To już wiem, że to jest coś, czego ja powinienem poszukiwać, że to jest to, o czym myślałem w DL-u, żeby podnieść tam jakimiś razerami wysokość tej kierownicy, żeby było dużo łatwiej. Sprzęgło chodzi leciutko. Jest takie, ten quick shifter, ja nie jeździłem też, znaczy jeździłem, no BMW 1250 przez chwilę, ale tam za dużo z tego quick shiftera nie korzystałem. Natomiast tutaj jest taki ewidentny, wiecie, taka jakby turbo dziura i jest, no znowu kamienie. Ktoś tu ewidentnie nie lubi motocykli w tym Bielsku. Dobra, i prawdopodobnie to będzie ten zjazd, w którym będę się udawał. Ten dalszek. Spoko, zbędny bajer. Tutaj fajnie by przypasował mój ekran dodatkowy. Te kable są poprowadzone tak czysto schludnie. No tak jak wspominałem, ten przód to jest taki minimalistyczny, taki, który mi się podoba. O, ABS-ik się włączył z tyłu. Ten hamulec, on hamuje. Nie tak jak w moim DL-u, on
Tak, i włącza się ABS. Kolego, proszę mi tu nie wyjeżdżać. Dobra, i my teraz jedziemy na Szczyrk. To jest droga polecana przez pana ze sklepu. Ujeczka. Szczyrk, Wisła. Podobno przejadę sobie tędy przez Samopol. Aha, zapomniałem ten quick shifter. Ok. Nie, no to jest bajka, po prostu to jest bajka. Dobra, jeśli chodzi o pozycję stojącą, to kolana akurat mi wchodzą tutaj w zbiornik. To, co teraz widzę i czuję, to jest tak, prędkość 66 na godzinę. W momencie, gdy teraz zaczynam dodawać, popatrzcie na kierownicę, on wpada w takie dosyć mocne, widzicie? Drgania. Ja przypuszczam, że jest to spowodowane generalnie tym, że to jest za wysoki bieg do tej prędkości. To samo jest w fałce, tak? No, ale przyspieszę. No. Kurde, piękna złota jesień. Dobra, tu wydaje mi się, że chyba trzeba się będzie poprzeciskać trochę. O, czyli dobrze kojarzyłem, że gdzieś tutaj wjadę. Dobra, nie będę się już tam pchał dalej. To widzę, że sobie zawrócę. O. Ale ten ABS to jak w chińskim czołgu normalnie. Tak wali. Ale on jest taki, ten motor, naprawdę taki funbike. Hamulce wyśmienite. Ciekawe, jakby on by się sprawdził podczas tej przejażdżki ostatniej z chłopakami na tych ADV-kach, kiedy jeździliśmy po tych błotach. To mnie zastanawia. Dobra, trzeba uważać, bo jest zimno, jest mokro. Nie ma co szaleć. Dobra, czyli teraz pojedziemy sobie w prawo. On chce jechać. Macie takie wrażenie, że on was po prostu prosi. Naciśnij tego gazu, dodaj tego gazu, dodaj. Co ty nie dodasz? I tak właśnie się jedzie na tym motorku. O, migacz, zapomniałem. Jak on się łatwo wkręca, to jest... No jedź, misiu, jedź, bo nie mam tego motocykla na cały dzień. Ciekawe, czy on ma grzane manetki. Ten chyba nie ma nic takiego. Dobra, pole position osiągnięte. Jak się reaguje? Nie wiem, czy ją się daje jakoś do góry, czy tylko na śrubach. Trzeba ją odkręcić. Te handbary też nie wiem, czy coś osłaniają od wiatru, na pewno trochę. Dobra, co ten misiek kombinujesz? I tu zaczynają się zakręty, ale w tym samym miejscu, jak zaczynają się zakręty, to również zaczyna się mokro i zimno i generalnie do dupy, no. Także tu ten motocykl trzeba było wziąć na takie drogi, jak jest piękna pogoda. A nie jak piździ i jest 10 stopni i jest wilgotno.
No, pierwszy suchy zakręt. Ale czy tak suchy? Dobra, kładzie się normalnie, pomimo tego, że ma chyba oponę, koło dużo większe niż w moim, bo to jest chyba 21 cali. To motocykl bardzo chętnie poddaje się. Boję się, bo wiecie, ja mam małe doświadczenie, jest tu mokro, jest ślisko, więc to jest tak na zasadzie bardziej wjechać, żeby wjechać, niż wjechać, żeby się pobawić, a tym bardziej wjechać, żeby przetestować coś. Jednak ta droga może być naprawdę tutaj bliska. Ale na czwóreczce sobie. On w ogóle od 5000 obrotów w górę to się robi takim szatanem dopiero. No to teraz tak. W moich odczuciach jest to jedne z ładniejszych malowań, o ile nie najładniejszych, o ile nie tych, które najbardziej mi się podobają. Suzuki DE800. O motorku wam nie będę opowiadał, bo to nie jest film o tym motorze, tylko film o tym, czy mi on przypasuje, czy też nie. A tu niestety po takiej godzinnej jeździe ciężko jest powiedzieć. DL800 DE, czyli ten podniesiony. Pod kolor nawet do mojej kurtki. No, prezentuje się całkiem i jeździ mi się na nim całkiem. Czy on będzie następnym? No to się okaże. To się okaże, bo w głowie mam teraz mętlik. Szkoda tylko, że jest 10 stopni i zobaczcie, no te drogi są naprawdę mokre, ale kolory dopisują. Kolory dopisują, klimat dopisuje. Klimat jest po prostu kosmiczny. Na gorąco nie ma się do czego przyczepić. Jest naprawdę bardzo dobrze, nad wyraz dobrze. Czegoś takiego, przyznam szczerze, nie spodziewałem się. Wcześniej oglądałem MT800 i niby okej, niby na nim siedziałem. W sumie to nim nie jeździłem, ale jakoś ten motocykl na mnie nie zrobił takiego wrażenia. Natomiast tutaj tak jakby zgoła inaczej. Wszystko się działo, pozycja się działa, silnik pracował nawet tak dobrze, jak sobie nie byłem w stanie wyobrazić i oczekiwać. Kanapa wygodna, pozycja super. Kurde, naprawdę pojawił się mega mętlik. Czy to będzie mój następny motocykl? Tego jeszcze nie wiem. Na pewno jest to całkowicie inna bajka, na pewno jest to całkowicie inna geometria, konfiguracja, inny silnik. Bardzo przyjemny notabene silnik, bardzo dynamiczny, bardzo żwawy. Rzekłbym nawet, że momentami można powiedzieć taki trochę szalony. Szalony, taki kusiciel, tak bym go nazwał. Bardzo mi się podoba z wyglądu ten motocykl. Ja wiem, że ten wygląd jest bardzo kontrowersyjny. Nie każdemu się podoba, mi osobiście się podoba. Ta szyba jest tylko taka, wiecie, no generalnie szybka, ale ja muszę powoli jechać, bo
bo czas mija. Dobra. Okej, tak się go odpala. Czyli tu. Nie wiem, czy na kamerze wy widzicie to, co widzę ja, ale tu na środku jest normalnie nakapany olej. Co chwilę są plamy oleju. Patrzcie. Widzicie to? Dlatego jadę po... No centralnie olej. Ja tu ciężarówka jakaś, być może z niej, ale nie chciałbym tu się wyłożyć. Przez te plamy, no one są wszędzie, po prostu co metr. To przyspieszenie i ta dynamika jest wręcz niesamowita w tym motocyklu. I ta lekkość jego, lekkość w sterowaniu. Kurde, aż jestem ciekaw, jak on by się zachowywał jeszcze z kuframi. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, bardzo mnie ciekawi, jak zachowywałby się właśnie na jakichś tam szutrach, na których no dzisiaj już raczej nie pojeżdżę, nie ma takiej opcji. A tu zjechanie na coś takiego błotnistego to chyba nie ma większego sensu. On nie ma do tego opon. No ale zawieszenie wybiera bardzo fajnie. Ono jest twarde. Quick shifter zdecydowanie na plus. Plamy oleju na minus. Hamulce bardzo fajne. Bardzo fajne. Bardzo chodzą delikatnie. O, tu jakaś pani wyjedzie, czy nie wyjedzie. Czy mój DL to jest 100 lat świetnych przepaści w porównaniu do tego potwora. To jest niesamowite. Jest to niesamowite, jak chodzi to motocykl. Jak się wkręca w ogóle na obroty i to tak naprawdę bez różnicy na którym biegu. Pierwsza 22 do 14 mam motocykl. Jeszcze go muszę zatankować po drodze. Nie wiem, gdzie on pokazuje tutaj, ile pali. Nie wiem, jak to w ogóle... O, tu coś mam. Trip. Średnie spalanie 5,2. Ale to jest spalanie na bieżąco? Nie, na bieżąco nie podaje. Chyba trip 2. O, tu jest średnie spalanie. No to zobaczymy. Tak sobie myślę teraz, że ja chyba niepotrzebnie wziąłem ten motocykl na ten test. Bo kurde, chyba się najarałem na niego. Tak samo na autostradzie jeszcze. Ciekawi mnie, jak on się będzie prowadził. Z takimi prędkościami około autostradowymi. Czyli tam te 130, 140, 1,5. O. Większe, jakoś bardziej zawrotne mnie w ogóle nie interesują. Ale interesuje mnie stabilność właśnie przy tych autostradowych prędkościach. Być może tu jeszcze gdzieś wskoczę na sekundę dosłownie, żeby się z tym zapoznać. Dobra, z jedynki ten quick shifter na dwójkę to jest w ogóle nieporozumienie akurat. Natomiast później, tak jak wspominałem wcześniej, działa rewelacyjnie. Chciałem sobie ustawić, bo nie skasowałem sobie tripa. Mogłem sobie skasować, żeby zobaczyć tak z ciekawości, ile spali podczas takiego wyjazdu, przynajmniej ile poda komputer, że spalił. Na razie ciężko mi jest powiedzieć, co mi w nim nie odpowiada. Tak jak wspomniałem, to jest za krótka jazda. Na razie jestem podniecony, podekscytowany, że to jest nowe, że to jest inne, że to jest szybsze, że to jest bardziej dynamiczne. Zamroczony tym wszystkim, po prostu nie widzę minusów. Podejrzewam, że pewnie jakieś bym dostrzegł, ale po jakiejś dłuższej jeździe. Ten ABS, no jakoś tak, jak dla mnie trochę dziwnie działa, bo no, bardzo topornie, jak ABS 1. On po prostu, wiecie, tak działał i blokował koło, tak, blokował, odpuszczał, blokował, odpuszczał, blokował, odpuszczał i było to, co ten sam
okres, czasookres, no takie było to dziwne. Być może tak ma być i tak to właśnie powinno działać, nie wiem. W moim motocyklu nie ma ABS-u. Tutaj też nie będę już tego zmieniał i przestawiał. Z takich jeszcze wrażeń pozytywnych na gorąco, to kochani pozycja. Pozycja na tym motocyklu jest bardzo wygodna. Mam 1,87 m wzrostu, 90 parę kilowagi. On nie buja. Plecy mam wyprostowane, ręce ugięte. Jeszcze może minimalnie bym ją tylko do siebie pochylił. Tak minimalnie, chociaż, czy ja wiem. Przynajmniej jeśli chodzi o pozycję siedzącą. Na stojąco również nie będę się wypowiadał, za krótko jeździłem. Jeśli to spalanie by było takie w okolicach tych 5 litrów, to byłoby całkiem. Jak na to, co ten motocykl wam daje, oferuje. Oferuje niesamowitą zabawę, niesamowite przyspieszenie, bardzo fajną dynamikę. I powyżej 4000 obrotów on po prostu jest, no robi się wariatem. To tak jakbyście mieli chorobę dwubiegunową, do 4000 spoko, taki króliczek, a powyżej 4 no to już się robi wariat. Tymczasem to co dobre szybko się kończy. Ja musiałem model 800DE już niestety odstawić. Z bólem serca, naprawdę z bólem serca, ciężko wsiadało mi się na moją 650 i ciężko było mi przemierzać kolejne, przede wszystkim te pierwsze kilometry. On nie hamował, nie przyspieszał. No kurde, jakoś miałem wrażenie, że ta jazda, którą odbyłem, tą 800 była może za wcześnie, ale czas w końcu by podsumować to, co się wydarzyło, to, czego doświadczyłem. 3 dni potrzebowałem, żeby wziąć się za montaż, żeby ochłonąć. Wcześniej nie miało to najmniejszego sensu. Ta opowieść byłaby jak opowieść o zakochanej osoby, ale zakochanej bezgranicznie, w kimś, w czymś i opowiadającej tylko o samych superlatywach. Natomiast czy jest jakaś chemia między nami? Wydaje mi się, że tak. Bardzo się cieszę, że było mi dane spróbować ten motocykl. Moto Suzy czy Owice Dziedzice. Dzięki chłopaki za wypożyczenie, za użyczenie tego motorka na tą co prawda niedługą chwilę, ale na chwilę taką bym mógł choć trochę go poznać. Parę rzeczy jeszcze pozostaje dla mnie niewiadomych. Parę rzeczy wciąż wzbudza wiele pytań. Pierwsza z nich, jak ten motocykl będzie się zachowywał w no nieco trudniejszym terenie. Kolejne pytanie, jak on będzie się zachowywał, na przykład tak jak teraz jadę sobie DL-em, czyli te 130, 140 czy więcej po zagranicznych autostradach. Czy będzie równie niestabilny, a być może zaskoczy swoją stabilnością. Na pewno nie zaskoczy ochroną przed wiatrem, bo to już się dowiedziałem, ta szyba tam jest po prostu dla mnie za mała i wszystko leci mi prosto w kask. Motocykl kupuje się tak naprawdę goły, za każdy dodatek trzeba zapłacić sporo pieniędzy i tu jest kwestia przemyśleń. Ale przede wszystkim w mojej ocenie ja nie powinienem go zestawiać z DL-em 650. To chyba był taki mój największy błąd, który popełniłem na samym początku. Ja od samego początku założyłem sobie, żeby porównywać go do mojego 20-letniego DL-a 650. To jest karygodne i to się ma nijak. Nie da się porównać tych motocykli. Ten jest jak z innej epoki, albo sprzed 2 epok, natomiast tamten, no, czuć kunszt inżynierów, czuć nowością, całkowicie inną geometrią, całkowicie inną pracą silnika, charakterystyką tego silnika.
Również praca zawieszenia. No wiecie, te amortyzatory mają 20 lat, tamte mają 11 000 kilometrów. Więc jedyne co mogę zrobić teraz to udać się do konkurencji i po prostu poprzymierzać się do czegoś innego. MT-800 jakoś, pomimo tego, że fajnie wyglądał, że ma bardzo dużo bajerów, jest bardzo fajnie doposażony, jakoś no nie zaiskrzyło między nami chyba aż tak bardzo, aczkolwiek do tej pory nie wybrałem się jeszcze na jazdę próbną, bo nie mają testówek, a z miłą chęcią bym się również wybrał. Natomiast no muszę poszukiwać, ochłonąć, cieszyć się póki co z tego sprzętu, który mam, bo ja również jestem taką osobą, która no na pewno łatwo nie wyda tyle pieniędzy, albo inaczej, nie poświęci podróży motocyklowych, żeby mieć nowy motocykl i patrzeć na niego, jak pięknie stoi w garażu i jak on się pięknie błyszczy i prezentuje. Nie. Motocykl, na który się zdecyduję, przede wszystkim ma być dla mnie funkcjonalny i ma być skrojony jak dla mnie. Ja już teraz wiem, jakie są moje oczekiwania, na co patrzę, na co zwracam uwagę. No i teraz trzeba to jakoś wypośrodkować wszystko i znaleźć, jak to mówią, złoty środek. Ten film to taki bardziej notatnik dla mnie. Kiedy za miesiąc, za 2 czy za pół roku siądę i porównam sobie, pooglądam sobie sam ten film i przypomnę, jak to przeżywałem, jakie wrażenia on na mnie wywarł. No i przede wszystkim będę mógł na spokojnie zestawić go z innymi. Dzięki, że dotrwaliście aż do tego momentu. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Mam nadzieję, że jeśli jesteś osobą mojego wzrostu, to mniej więcej naświetliłem Ci, jak będzie Ci się podróżować na DL-u 800DE. Tymczasem ja się powoli z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego i do następnego. Trzymajcie się, pa!